Masz nieruchomość w Hiszpanii albo chcesz ją nabyć, ale nie masz zielonego pojęcia, jak działa prawo spadkowe. Czy postępowanie spadkowe działa według prawa hiszpańskiego, polskiego, a może europejskiego? Co jest wtedy, kiedy jest testament, a co jest wtedy, kiedy nie ma testamentu? No i jak sporządzić ważny testament, żeby nie było żadnych problemów? Na te pytania i na wiele innych odpowiem właśnie w tym filmie. Dla porządku ten film podzieliłem na 4 części. Pierwsza część to jest, jak się rozpoczyna postępowanie spadkowe wtedy, kiedy testamentu nie ma. Druga część to będzie, jak się rozpoczyna postępowanie spadkowe wtedy, kiedy testament jest. Trzecia część to jest, jak przebiega samo postępowanie spadkowe w Polsce i w Hiszpanii. I wreszcie czwarta część to już jest po postępowaniu spadkowym, kiedy mamy poświadczenie dziedziczenia, akt poświadczenia dziedziczenia, jak przenosimy własność. Zapraszam. Ale zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do pierwszej części, to muszę opowiedzieć o 2 rzeczach, które są ważne we wszystkich przypadkach. Pierwsza sprawa to jest, czy miejsce śmierci osoby, która posiadała majątek, ma jakiekolwiek znaczenie na jurysdykcję postępowania spadkowego. Otóż okazuje się, że miejsce zgonu nie ma żadnego znaczenia na jurysdykcję spadkową. Oczywiście w zależności od tego, czy stało się to w Hiszpanii, czy stało się to w Polsce, musimy załatwić odpowiednie akty. Akt zgonu i zaświadczenie o przyczynie śmierci. Druga ważna rzecz to jurysdykcja, czyli postępowanie spadkowe. O tym decyduje prawo europejskie, mianowicie uchwała Unii Europejskiej nr 650 przez 2012. I ta uchwała decyduje o tym, że prawo miejsca zwykłego pobytu ma zastosowanie do całości postępowania spadkowego, a więc do nieruchomości, jak i do ruchomości. Ale ta uchwała wprowadza jeszcze jedną rzecz, mianowicie taką rzecz, że jeżeli w testamencie wskażemy prawo, które ma być zastosowane do postępowania spadkowego, to wówczas to prawo, które wskażemy w testamencie, jest stosowane do postępowania spadkowego. Ale teraz przejdziemy do pierwszej części, a w tej pierwszej części omówimy przypadek, kiedy rozpoczynamy postępowanie spadkowe, kiedy nie ma testamentu. Wtedy, kiedy nie ma testamentu, najważniejszą rzeczą jest, aby określić miejsce otwarcia spadku, bo to miejsce otwarcia spadku decyduje o tym, jakie prawo będzie zastosowane. To miejsce otwarcia spadku to może być albo Hiszpania, albo Polska. Tutaj są nieco inne prawa postępowania spadkowego. A jak określamy miejsce otwarcia spadku? No otóż ta uchwała 650 łamane przez 2012 wyraźnie to definiuje. I mamy jak gdyby 3 przypadki. Pierwszy przypadek to jest taki, że to miejsce otwarcia spadku jest zdefiniowane przez miejsce zwykłego pobytu, ostatnie miejsce zwykłego pobytu osoby, która posiada majątek. Drugi przypadek to jest to, co już mówiłem, że w testamencie można wskazać prawo czy jurysdykcję, według której będzie toczone postępowanie spadkowe. Czyli na przykład można wybrać prawo ojczyste. Trzeci przypadek wreszcie jest taki, że jeżeli nie można ustalić miejsca zwykłego pobytu, a co to jest, to za chwilkę opowiem i jak się je definiuje, ale jeżeli tego miejsca zwykłego pobytu nie można ustalić, ponieważ osoba przebywała w Polsce, przebywała w Hiszpanii, przebywała w innych krajach, jest to bardzo duży problem z ustaleniem tego miejsca, to ma zastosowanie klauzula, że w ten czas decyduje o tym lokalizacja majątku, ale lokalizacja głównego majątku. Czyli na przykład, jeżeli osoba, która zmarła, ma majątek w Polsce, na przykład dom wartości 1 000 000 złotych i ma apartament w Hiszpanii wartości 400 000 złotych, to ten główny majątek będzie w ten czas uznany, że on jest w Polsce. Ale przechodzimy do sytuacji, w której najważniejszym kryterium ustalenia tego miejsca otwarcia spadku jest miejsce zwykłego pobytu osoby, która ten majątek posiada, a zmarła. To miejsce zwykłego pobytu to jest miejsce, gdzie osoba przebywa,
ma związki rodzinne, ma związki jakieś przyjacielskie, prowadzi biznes, krótko mówiąc, jest usytuowana w tym konkretnym miejscu. To może być Hiszpania, to może być oczywiście Polska. Czy rezydentura podatkowa jednoznacznie określa, że jeżeli się jest rezydentem podatkowym w Hiszpanii, to automatycznie miejsce zwykłego pobytu to jest Hiszpania? Tak nie jest. Rezydentura podatkowa może być brana pod uwagę, ale jednoznacznie tego nie określa. Możemy mieć na przykład taki przypadek, że osoba prowadzi biznes w Hiszpanii, mieszka tam, pracuje tam od 2 czy od 3 lat, ale ma rodzinę w Polsce. Przyjeżdża do Polski, rodzina przyjeżdża do Hiszpanii i tak naprawdę ta osoba miejsce zwykłego pobytu będzie miała uznane, że to jest Polska. Kolejny przypadek to na przykład może być taki, że osoba, która prowadzi biznes, mieszka od lat w Hiszpanii, ale wyraziła takie intencje, taką wolę, przed śmiercią oczywiście, że chce to wszystko sprzedać, chce wrócić do Polski i chce na stałe osiąść w Polsce, ale nie zdążyła tego zrobić, ponieważ tak się okazało, że spotkała się z tym lepszym światem, to wtedy też sąd może wziąć pod uwagę te intencje i też może określić, że miejsce zwykłego pobytu takiej osoby jest w Polsce. Kto określa miejsce zwykłego pobytu? To miejsce zwykłego pobytu określa sąd, w którym rozpoczynamy postępowanie spadkowe. Ale gdzie rozpoczynamy postępowanie spadkowe, skoro nie mamy ustalonego miejsca otwarcia spadku? Otóż mogą być przypadki, które są jak gdyby oczywiste i nie ma żadnego problemu. To miejsce zwykłego pobytu jest po prostu bardzo łatwe do ustalenia, bo są na to odpowiednie dokumenty. Wiemy, że ta osoba na przykład na stałe mieszka i przebywa w Polsce, a ma tylko nieruchomość w Hiszpanii, to tutaj jak gdyby nie ma problemu z ustaleniem miejsca zwykłego pobytu. Problem się robi wtedy, czy to ustalenie miejsca zwykłego pobytu jest skomplikowane, bo na przykład osoba często przebywała w Hiszpanii, miała tam biznes, ale tak samo często przebywała w Polsce. I weźmy sobie taki przypadek, że taka osoba posiadająca majątek ma 2 dzieci. Jedno dziecko mieszka w Hiszpanii, drugie dziecko mieszka w Polsce. Jedno dziecko chciałoby, żeby tym miejscem zwykłego pobytu była Hiszpania, a drugie dziecko chciałoby, żeby tym miejscem zwykłego pobytu była Polska. Co wtedy? I jednocześnie jak gdyby wszczynają postępowanie spadkowe. Jedno dziecko wszczyna postępowanie spadkowe w Hiszpanii, a drugie dziecko wszczyna postępowanie spadkowe w Polsce. W ten czas sąd, który pierwszy podejmie tę sprawę, to będzie sąd, który będzie prowadził postępowanie spadkowe. To znaczy, jeżeli sąd hiszpański stwierdzi, że to jest jego jurysdykcja i pierwszy rozpocznie postępowanie spadkowe, to w ten czas panuje zasada pierwszeństwa. To w ten czas sąd hiszpański prowadzi postępowanie spadkowe. Jeżeli to będzie sąd polski, to wtedy prowadzi to sąd polski. Może być przypadek, że żaden z sądów nie uzna, że to jest jego jurysdykcja. Na przykład dokumenty nie wskazują na to, żeby to była jurysdykcja polska, ponieważ na przykład z dokumentów nie wynika, że to miejsce zwykłego pobytu to jest Polska. W związku z tym i tak samo nie wynika to w Hiszpanii. W związku z tym żaden z sądów nie rozpoczął postępowania spadkowego. Takie przypadki też się mogą zdarzyć. W ten czas odwołujemy się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli do TSUE. W ten czas TSUE interpretuje przepisy i TSUE wskazuje ten sąd, który ma rozpocząć postępowanie spadkowe. Czyli jeżeli nie mamy testamentu, to kluczowe jest ustalenie tego miejsca zwykłego pobytu. Jeżeli jest to proste i oczywiste, to nie mamy z tym żadnego problemu, ale jeżeli to jest skomplikowane, to jakie dokumenty na przykład sąd bierze pod uwagę, aby to miejsce zwykłego pobytu ustalić? Wtedy sąd bierze pod uwagę takie rzeczy jak czas przebywania w danym kraju, ośrodek życia osobistego i zawodowego, warunki mieszkaniowe, powiązania z innymi krajami. Czyli na przykład, gdzie osoba miała najbliższą rodzinę, gdzie była zaangażowana zawodowo lub społecznie, gdzie spędzała większość roku. I tu takich przykładów też możemy podać bardzo dużo, że ktoś mieszka i pracuje w Hiszpanii od na przykład 2 lat, ale tak naprawdę jest związany z Polską, tu ma też jakieś nieruchomości, tu ma też jakiś majątek, tu ma też rodzinę i w ten czas sąd uzna, że to miejsce zwykłego pobytu to jest Polska. A na podstawie jakich dokumentów sąd może podjąć taką decyzję?
Otóż dokumenty to jest z reguły dowód rezydencji podatkowej. To jest jeden z elementów, który może być wzięty pod uwagę. Adres zameldowania to mogą być jakieś umowy najmów, ale także mogą być zeznania świadków, na przykład współpracowników. To może być styl życia, więzi osobiste, na przykład gdzie zmarły spędzał większość czasu. To także mogą być zdjęcia, które dokumentują jego pobyty, gdzie się koncentrowało jego życie rodzinne i zawodowe. A także, to co już mówiłem wcześniej, właśnie te plany na przyszłość. Czyli na przykład on zadeklarował, że chce się przenieść do Polski, jego plany na przyszłość są związane z Polską. To wszystko sąd może wziąć pod uwagę, jeżeli jest sytuacja trudna czy jakaś sporna, to te dokumenty i te argumenty sąd bierze pod uwagę, aby ustalić tak zwane miejsce zwykłego pobytu. Bo to miejsce zwykłego pobytu określa jurysdykcję, czy to będzie prawo polskie zastosowane, czy to będzie prawo hiszpańskie zastosowane. Oczywiście w przypadkach, kiedy są jakieś spory, czy mogą się okazać jakieś spory, najlepiej tego sporu uniknąć, ponieważ ta uchwała Unii Europejskiej nr 650 łamane przez 2012 daje możliwość, aby właśnie w testamencie wpisać, jaka jurysdykcja będzie używana, czy będzie wykorzystywana do postępowania spadkowego. Takie możliwości mamy. Więc aby uniknąć na przykład jakichś niejasności, warto sporządzić testament i wpisać taką klauzulę. Czyli reasumując, miejsce otwarcia spadku jest zdeterminowane przez miejsce zwykłego pobytu. Jeżeli nie ma testamentu, to miejsce zwykłego pobytu trzeba ustalić. Natomiast jeżeli jest testament, to właśnie teraz przejdziemy do części drugiej. Jak rozpoczyna się postępowanie spadkowe? Wtedy, kiedy mamy testament. Jeżeli mówimy o testamencie, to w testamencie jest kilka kluczowych elementów. Przede wszystkim miejsce sporządzenia testamentu i język sporządzania testamentu. Właśnie ten wybór prawa, który może być określony w testamencie. No i wreszcie sama treść testamentu. Pierwsza rzecz, miejsce sporządzenia testamentu. To miejsce sporządzenia testamentu to może być Polska, ale to może być także Hiszpania. To może być zarówno Polska, jak i Hiszpania. Jeżeli sporządzamy testament w Polsce, to musimy to zrobić zgodnie z prawem polskim. Jeżeli sporządzamy testament w Hiszpanii, to musimy to zrobić zgodnie z prawem hiszpańskim. Jeżeli mówimy o prawie polskim, to możemy sporządzić testament u notariusza w języku polskim i możemy oczywiście tam określić jurysdykcję, czyli prawo postępowania spadkowego, ponieważ jeżeli to zrobimy u notariusza, to notariusz oczywiście sprawdza, czy ten dokument, czy ten testament jest zgodny z prawem. I to jest najlepsza forma, jeżeli to sporządzamy w Polsce, najlepiej to zrobić u notariusza. Ale istnieje w Polsce druga możliwość sporządzenia testamentu bez notariusza. To jest tak zwany testament odręczny. W ten czas on musi być opatrzony oczywiście miejscem, datą i podpisem. I taki testament, jeżeli chcemy, aby on był podstawą postępowania spadkowego, to musimy w Hiszpanii legalizować go i w ten czas musimy przejść przez procedurę sądową, która będzie legalizowała ten testament, który nie jest sporządzony notarialnie. Jeżeli sporządzamy testament u polskiego notariusza, to należy jednocześnie załatwić sobie europejskie poświadczenie spadkowe. To też ten notariusz może wydać. Ale wszystkie te dokumenty oczywiście, jeżeli będziemy ich używać w Hiszpanii, muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i opatrzone apostille. Co to jest apostille? Za chwilkę opowiem. Ale jeszcze wróćmy do testamentów, bo zrobienie testamentu w Polsce notarialnie lub holograficznie, czyli testament odręczny, te testamenty oczywiście muszą być przetłumaczone i opatrzone apostille, jeżeli będziemy je używać w Hiszpanii. Jeżeli mamy testament sporządzony notarialnie, to należy sobie załatwić europejskie poświadczenie spadkowe. Jeżeli sporządzamy testament w Hiszpanii, to w Hiszpanii jedyna forma sporządzania testamentu jest sporządzanie tego testamentu u notariusza oraz rejestracja w Centralnym Rejestrze Testamentów. Ten testament musi tam być zarejestrowany. Jakie mamy w takim razie różnice prawne? Bo mamy różnice prawne, jeżeli chodzi o testamenty i prawo dziedziczenia między Polską a Hiszpanią. Jeżeli sporządzamy testament w Polsce, musimy oczywiście wskazać spadkobierców.
Po drugie, musimy wskazać te nieruchomości, czyli ten nasz majątek, którym dysponujemy, czyli opis tych nieruchomości. Po trzecie, to właśnie możemy zrobić, czyli wybór prawa postępowania spadkowego i wreszcie po czwarte, możemy zrobić jakieś wykluczenia wśród spadkobierców. Jeżeli sporządzamy testament w Hiszpanii, to w Hiszpanii 1/3 majątku, którym dysponujemy, to jest tak zwana legityma i ona automatycznie musi trafić do dzieci. To jest ten zachowek. W Hiszpanii to jest 1/3. Druga 1/3 to jest tak zwana mejora. Ona też trafia do dzieci, ale tą mejorą możemy w tym sensie dysponować, że możemy wskazać, jak te dzieci będą dziedziczyły. I wreszcie mamy 1/3, to jest tak zwana część wolna, którą dysponujemy tak, jak chcemy. W przypadku, kiedy mamy dzieci i jednocześnie mamy współmałżonka, który również dziedziczy, to wówczas ten zachowek to jest 1/3 dla dzieci, to jest ta legityma, i 1/3 dla współmałżonka, to się nazywa usufructu. I 1/3, którą możemy dysponować swobodnie. I to jest zasadnicza różnica między prawem polskim a prawem hiszpańskim. Ale uwaga, ponieważ Hiszpania jest złożona z krajów czy z regionów autonomicznych. Jest to kraj, można powiedzieć, taki federacyjny. Są tam regiony autonomiczne i wiele z tych regionów może mieć różnice w prawie między tym, co przed chwilką powiedziałem. To, co powiedziałem, obowiązuje na większości jak gdyby terytorium Hiszpanii, czyli w Andaluzji, w Kastylii, w Walencji, w Leonie, ale na przykład w kraju Basków ta legitima praktycznie nie istnieje. Tam możemy rozdysponować całość jak chcemy. W regionie Navarra legityma jest jakaś symboliczna, bardzo niewielka. Z kolei w Katalonii legityma to jest 25% i dotyczy tylko i wyłącznie dzieci i nie ma tej tak zwanej mejory. Więc mogą być jeszcze różnice między regionami i warto skonsultować się z prawnikiem, jak prawo działa dokładnie w tym regionie, w którym sporządzamy testament. Jeżeli udało nam się przejść przez te wstępne etapy i rozpoczynamy proces postępowania spadkowego, czyli mamy na przykład ustalone miejsce zwykłego pobytu lub mamy testament, to rozpoczynamy postępowanie spadkowe. Postępowanie spadkowe może się toczyć zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. Jakie dokumenty są potrzebne, żeby przeprowadzić takie postępowanie spadkowe, niezależnie czy ono będzie toczone w Polsce czy w Hiszpanii, to lista tych dokumentów jest taka sama, a więc to są dokumenty dotyczące zmarłego, a więc mamy akt zgonu. Mamy oczywiście testament, o ile istnieje. Musimy mieć też numer identyfikacyjny osoby, tak zwany numer identyfikacyjny obcokrajowca, czyli NIE. To jest ten numer, który musiał mieć zmarły, jeżeli w Hiszpanii posiadał jakikolwiek majątek. Musimy oczywiście mieć dokumenty dotyczące spadkobierców, a więc akty urodzenia, akty małżeństwa. Musimy wykazać pokrewieństwo. Musimy mieć dokumenty tożsamości, a więc dowody osobiste, paszporty. Musimy także mieć dokumenty dotyczące majątku, czyli na przykład nieruchomości w Hiszpanii, czyli na przykład akty własności. Musimy mieć ostatni wypis z rejestru gruntów, tak zwana nota simple. W Polsce są to księgi wieczyste, akty notarialne. Także rachunki bankowe, czyli na przykład oświadczenie banków i w Polsce i w Hiszpanii o stanie konta w dniu śmierci. Inny majątek, na przykład jakieś własności pojazdów, udziały w firmach, ubezpieczenia na życie, itp. itd. Procedura, która obowiązuje w Hiszpanii, to jest procedura taka, że mając te wszystkie dokumenty, idziemy z tymi wszystkimi dokumentami do notariusza i notariusz sporządzi akt dziedziczenia. W Hiszpanii obowiązuje podatek spadkowy, który należy zapłacić w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci. Wysokość oczywiście podatku zależy też od regionu i wartości spadku. I należy także załatwić europejskie poświadczenie spadkowe. To EPS, dlatego że ono ułatwi nam też załatwianie spraw na przykład w Polsce. Jeżeli to załatwiamy w Polsce, to idziemy albo do sądu rejonowego, albo idziemy do notariusza
I oczywiście składamy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i te wszystkie załączniki, o których mówiłem. W przypadku notariusza braku sporów notariusz sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. I oczywiście w Polsce, w tej najbliższej rodzinie nie płacimy podatku spadkowego, czyli na przykład małżonek, dzieci. Jesteśmy zwolnieni z podatku, ale musimy to zgłosić do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy. Reasumując, procedura spadkowa zależy od miejsca zwykłego pobytu lub jest określona w testamencie. Jeżeli mamy już miejsce zwykłego pobytu lub to prawo wybrane w testamencie określone, to w ten czas rozpoczynamy postępowanie spadkowe i możemy to zrobić zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. Różnice odnośnie dziedziczenia, czyli na przykład testamentów, to opisałem. W Hiszpanii jest tak zwany zachowek, ta legitima, mejora i usufructu. W Polsce też mamy zachowek, ale w Polsce możemy nieco inaczej dysponować majątkiem. W Polsce nie płacimy podatku od spadku, a w Hiszpanii ten podatek płacimy i musimy go zapłacić w ciągu 6 miesięcy. Teraz tłumaczenia i apostille. Oczywiście wszystkie dokumenty typu akt zgonu, czy on jest wydany w Polsce, czy on jest wydany w Hiszpanii, musimy przetłumaczyć na drugi język i opatrzyć apostille. Tłumaczymy zawsze przez tłumacza przysięgłego, a apostille to jest dokument, który stwierdza autentyczność danego dokumentu. I konwencja haska w 1961 roku wprowadziła właśnie taki dokument, takie apostille. Apostille jest to taka pieczęć z adnotacjami. W Polsce tą pieczęć na dokumencie wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a w Hiszpanii wydaje to Ministerstwo Sprawiedliwości. Oczywiście trzeba złożyć wniosek, opłacić opłaty i takie apostille znajdzie się na naszym dokumencie z odpowiednimi adnotacjami i ten dokument w tym momencie może być używany w drugim kraju, czyli polski dokument przetłumaczony na hiszpański plus apostille może być wykorzystany w Hiszpanii i odwrotnie. Przejdźmy do części czwartej, mianowicie co się dzieje wtedy, kiedy całe postępowanie spadkowe mamy już zakończone i albo mamy akt poświadczenia dziedziczenia, albo mamy sądowe orzeczenie o spadku. Wówczas, ponieważ nieruchomość znajduje się w Hiszpanii, musimy w Hiszpanii załatwić zmianę właściciela w odpowiednich oczywiście rejestrach czy księgach wieczystych. Jak to się dokładnie dzieje? Otóż będą nam potrzebne następujące dokumenty. To jest europejskie poświadczenie spadku. To też uzyskujemy u notariusza. Następnie mamy oczywiście tłumaczenie przysięgłe i apostille. Jeżeli mamy testament, to ten testament również musi być przetłumaczony i opatrzony apostille. Musimy mieć akt zgonu również przetłumaczony i opatrzony apostille. W przypadku Hiszpanii musimy mieć certyfikat rezydencji podatkowej zmarłego, tak zwana hacienda, czyli gdzie zmarły płacił podatki. Jeżeli płacił podatki w Polsce, to musimy to uzyskać z polskiego urzędu skarbowego. Oczywiście dowody tożsamości spadkobierców, też przetłumaczone na język hiszpański, kopie i opatrzone apostille. I teraz spadkobiercy, ponieważ będą wpisani do ksiąg wieczystych hiszpańskich, muszą mieć również ten numer identyfikacyjny obcokrajowca, czyli ten NIE. Każdy taki spadkobierca, który dziedziczy nieruchomość w Hiszpanii, musi uzyskać numer NIE. Ten numer uzyskujemy w lokalnym urzędzie imigracyjnym w Hiszpanii lub w hiszpańskim konsulacie w Polsce. Jak następuje procedura wpisu nieruchomości? Otóż procedura wpisu nieruchomości następuje w ten sposób. Jeżeli zrobiliśmy to na prawie hiszpańskim, to oczywiście musimy mieć dowód, że zapłaciliśmy podatek i musimy mieć oczywiście wniosek o wpis do odpowiednich ksiąg wieczystych. Jeżeli załatwiliśmy to postępowanie spadkowe na prawie polskim, to podatku nie musimy płacić, czyli dokumenty potrzebne do rejestracji to jest akt dziedziczenia sporządzony przez notariusza, oczywiście przetłumaczony z apostille.
Potwierdzenie zapłaty podatku od spadków lub już w przypadku, jeżeli to było polskie prawo, to tego nie musimy mieć. Numer NIE i oczywiście dowód uiszczenia opłat rejestracyjnych. Mamy koszty notarialne, mamy koszty rejestracyjne. Jeżeli procedura odbywa się w Hiszpanii, to oczywiście musimy się umówić z notariuszem hiszpańskim, który sporządza akt dziedziczenia, który jest podstawą do wpisu nieruchomości w rejestrze. Wszystkie dokumenty, notariusz weryfikuje zgodność dokumentów oraz przeprowadza formalności związane z akceptacją spadku przez spadkobierców. Reasumując, najważniejsze elementy przy postępowaniu spadkowym, kiedy majątek jest i w Hiszpanii, i w Polsce, to jest miejsce otwarcia spadku, czyli miejsce zwykłego pobytu, lub to prawo określone w testamencie. Jeżeli mamy to zgodnie z polskim prawem, to oczywiście notariusz lub sąd i wtedy nie płacimy podatku od spadku. Jeżeli to jest zgodne z hiszpańskim prawem i robimy to w Hiszpanii, to w ten czas oczywiście pamiętamy, że w testamencie są te zachowki i płacimy podatek od spadku. W ten czas hiszpański notariusz wystawia nam wszystkie dokumenty, ale te dokumenty też muszą być przetłumaczone na język polski, bo chcemy także oczywiście odziedziczyć nieruchomości, które były, czy majątek, który był w Polsce. Możemy to zrobić zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. W ten czas odziedziczymy zarówno majątek, który jest w Hiszpanii, jak i majątek, który jest w Polsce.